Zbiory specjalne to wyjątkowa część kolekcji niektórych bibliotek. Wyjątkowa pod względem wartości artystycznej, historycznej czy materialnej. Można powiedzieć, że zbiory specjalne są bibliotecznym skarbcem, w którym przechowuje się to, co najcenniejsze i najrzadsze. Zbiory specjalne posiadają tylko niektóre biblioteki. Przede wszystkim biblioteki historyczne, których korzenie sięgają dawnych wieków, a także te, które gromadzą materiały istotne dla badań naukowych, jak biblioteki uniwersyteckie. To właśnie tam trafiają obiekty unikatowe, rękopisy, stare druki, egzemplarze o szczególnej proweniencji, oprawach artystycznych opatrzone autografami czy dedykacjami autorów. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zbiory specjalne tworzy kilka zespołów. Pierwszy zespół to rękopisy, a więc kodeksy spisane ręcznie. Najstarsze sięgają jeszcze późnego średniowiecza. Największa liczba kodeksów pochodzi natomiast z XVII i XVIII wieku. Obok kazań po polsku i po łacinie można tu znaleźć między innymi skrypty z wykładów z filozofii i teologii dawnego Uniwersytetu Krakowskiego. Część ksiąg trafiła tutaj z dawnego klasztoru świętego Marka w Krakowie, a więc kanoników regularnych od pokuty, czy też z krakowskiego klasztoru duchaków. Jednym z najciekawszych pod względem wartości artystycznej jest prywatny modlitewnik, wykonany dla sekretarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jedna z modlitw to prośba o opiekę nad królem. Wyjątkowo cenną część zbiorów specjalnych stanowią inkunabuły. Łacińskie słowo incunabula dosłownie oznacza kołyskę lub powijaki. Dzisiaj tym łacińskim słowem określamy najstarsze drukowane księgi. Umownie do roku 1500. Choć powstawały już przy użyciu ruchomej czcionki, technologii zapoczątkowanej w połowie XV wieku przez Jana Gutenberga, zachowywały estetykę świata, z którego wyrosły. Drukowane czarną farbą kolumny tekstu stylizowano na pismo gotyckie. Pozostawiano puste miejsca na inicjały, które później ręcznie dopisywał iluminator. Rubryki i zdobienia wykonywano czerwonym atramentem, dokładnie tak, jak w rękopisach powstających w skryptoriach. Wczesne druki często nie miały jeszcze strony tytułowej. Informacje o autorze, miejscu i dacie wydania umieszczano na końcu, w kolofonie. Inkunabuły są więc świadectwem przejścia między dwiema epokami, między kulturą rękopiśmienną a kulturą druku. Największa część zbiorów specjalnych to stare druki. Terminem tym określa się wszystkie drukowane księgi powstałe po roku 1500. Za datę graniczną dotychczas przyjmowało się rok 1800, ale dzisiaj wraz z upływem czasu granice te coraz częściej przesuwa się aż do roku 1850. Stare druki w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to zarówno dzieła teologiczne, kazania i książki ascetyczne, jak i podręczniki akademickie, traktaty filozoficzne, prawnicze czy historyczne. Na ich przykładzie dobrze widać, jak stopniowo zmieniała się fizyczna forma druku. Pojawia się rozbudowana karta tytułowa z tytułem, imieniem autora, nazwą wydawcy, drukarni, miejscem wydania. Każdy egzemplarz jest inny, każdy bowiem niesie ze sobą inną historię. W niemal wszystkich woluminach zachowały się odręczne notatki właścicieli, dopiski na marginesach, podpisy, pieczęci klasztorne i biblioteczne. Dzięki nim możemy prześledzić, do kogo książka należała i gdzie była używana. Na uwagę zasługują także oprawy,
wykonywane z drewnianych desek obciągniętych skórą, czasem stłoczeniami i malowanymi okuciami. Każdy starodruk to więc nie tylko tekst, ale przede wszystkim konkretny przedmiot z własną, niepowtarzalną historią. Najmłodszą, choć wcale nie mniej cenną część zbiorów specjalnych stanowią cimelia, czyli obiekty rzadkie o wyjątkowej wartości historycznej lub artystycznej. W tym dziale znajdują się także książki i czasopisma z XIX i XX wieku, druki rzadkie, pierwsze wydania czy książki związane bezpośrednio z ważnymi postaciami historycznymi. Trzon tego zbioru stanowią książki z księgozbioru Jana Pawła II. To dary, jakie papież otrzymywał w osobistym darze od autorów, niemal zawsze opatrzone odręczną dedykacją. Są tu między innymi książki od kardynała Józefa Ratzingera. Przechowywanie zbiorów specjalnych wymaga szczególnych warunków, a ich udostępnianie do badań naukowych odbywa się na odrębnych, ściśle określonych zasadach. Wszystko po to, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych bezcennych przedmiotów i zachować je dla przyszłości, jako część kulturowego dziedzictwa.